Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam Państwu polecić sposób, jak uzyskać więcej roślinek. Mianowicie, jeżeli wykopujecie większą karpę typu funkia, można ją łatwo rozdzielić, dać do małych doniczek bądź średnich i mogą uzyskać większy przyrost w ten sposób. Można też bezpośrednio posadzić w ziemi. Ja mam tutaj takie roślinki, które sobie namnażam. Poprzesadzałam je w doniczki, ponieważ na razie nie wiem, gdzie je umieszczę. Zastanawiam się. W związku z tym zostały posadzone w doniczkach. Są to zarówno funkie różne odmiany, bodziszek, który sobie podzieliłam od razu przy zakupie, jak również supertunia. Co ja mam? Ciemiernika mam tutaj. Dostałam od jednej pani znajomej. Dała mi takie małe sadzonki. Za kilka lat może będzie coś z tego. Stipe. No i mniej więcej tak to wygląda. A żurawki jeszcze sobie tutaj powsadzałam i jeżówki. Natomiast chciałam pokazać rabatę, którą tworzyłam w tym roku. Dosadzałam niektóre rośliny po tym, jak mąż powycinał bluszcz. I chcę teraz właśnie ją pokazać, jak prezentuje się, jak te rośliny się przyjęły. Aktualnie podlewam rododendrony. No niesamowicie oklapły to teraz podczas tych upałów. Natomiast jeszcze tutaj wrócę. Posadziłam sobie w takiej kompozycji dwie funkie, w środku różowa różyczka, taka rabatowa, i podzieliłam również brunery. Brunery bardzo łatwo się dzieli, bardzo ładnie tutaj odbiły, widzę, i mam nadzieję, że będą rosły. Natomiast no tak, woda leje się pod rododendron, a proszę zobaczyć, jak ślicznie prezentuje się tutaj ta rabata. No większość godzin w cieniu, tak. Jest to ekspozycja taka zachodnia, ale tutaj płot jeszcze cieniuje te rośliny. Nasadzenie już wcześniej Państwu mówiłam, ale jeszcze powtórzę, pokażę. Funkie, różne odmiany, od niebieskich po takie z obrzeżeniem jasnym. Pożydło leśne nie zakwitło mi w tym roku. Przesadziłam też azalie. Brunery posadziłam, takie wysrebrzone, śliczne. Paprocie, orliki. Tu gdzieś też żabę widziałam. Jak ją zobaczę, to Państwu pokażę. Mam bardzo dużo żab. Mam kilka pojemników z wodą, one sobie tam do tych pojemników wchodzą. Przede wszystkim chciałam Państwu pokazać i zaproponować do nasadzeń takich cienistych, ale w miejsca wilgotne. Języczkę przewalskiego. Piękna bylina. W ten sposób u mnie zakwitła. Jeszcze nie jest taka wysoka, jak może być. Mniej więcej tutaj ma jakiś metr. Może dorastać nawet do 1,5 metra. A moment, zobaczyłam żabę. Momencik. Tutaj sobie podgląda, co ja robię. Właśnie mam takie też zwierzątka w ogrodzie. No dobrze, nie będę jej straszyć. Wracając do języczki przewalskiego. Ma przepiękne liście, duże, okazałe. Niestety powinna być posadzona w miejscu takim wodnistym, gdzie jest naprawdę wilgotno. Natomiast moja rabata tutaj, no, pod drzewami jest suchą rabatą. Niemalże codziennie tu przychodzę i podlewam, w szczególności właśnie tą bylinę, ponieważ jej liście od razu pokazują, że roślina jest odwodniona. Więdną te listki. Natomiast no, kwiat piękny, taki żółty, taka, no, jest to taka głęboka żółć i kwiatostan taki języczkowy. Bardzo podoba mi się ta roślina, ładnie tutaj się komponuje z resztą tych nasadzeń. Muszę Państwu pokazać, jak to też wygląda tutaj górą, tak? Są tutaj drzewa wieloletnie, proszę. Natomiast dołem właśnie posadziłam funkie. Ściółka to igliwie z tych drzew, część kory. Zastanowię się, czy może jeszcze czymś wyściółkować, żeby tutaj ta wilgoć się zatrzymała. Bądź będę po prostu więcej podlewać, ale rzadziej.
Muszę się zastanowić, jak tutaj rozwiązać nawodnienie na tej rabacie. Ale tak to się prezentuje, proszę, jak ładnie. Bardzo lubię tutaj przychodzić, bo w czasie upałów jest tutaj po prostu takie wytchnienie. Natomiast już reszta mojego ogrodu o godzinie 10 rano jest w słońcu. Tutaj rabata z brunerami, hortensją bukietową, a jedna hortensja, nie wiem, albo została podkopana, bo niestety umiera mi. Proszę, jak zwiędły jej przyrosty. I nie, chyba nic z niej nie będzie, no nie wiem. Tutaj ubiłam tą ziemię wokół niej, podlałam, no zobaczymy. Dosadziłam też kilka dni temu tutaj inne roślinki. Piwonię, taką różową, którą kupiłam też wcześniej, stała w doniczce i nie sadziłam jej dosyć długo. W końcu się zdecydowałam na to miejsce. Przy funkiach, przy brunerach, przy ciemiernikach. Liatry niedługo zakwitną. Nie wiem, czy one będą różowe, czy białe. Zobaczymy. Tutaj cis jest formowany. Mąż go przecina. Supertunie, bubblegum w doniczkach nadal ładnie kwitną. Niektóre podcinam, jeżeli ich gałązki tak wybujają. Jeżeli niesymetrycznie rosną, to podcinam, żeby w miarę była supertunia w takim zwartym pokroju. Trzykrotka, liliowce. Tutaj również będzie hortensja. Tutaj jeżówka w takim pomarańczu. Za nią piękna firletka. Też zrobię krótki film o firletce. No bardzo mi się ona tutaj podoba. Przepięknie wygląda. Piękny róż, głęboki, a jej gałązki omszone, takie pięknie, takie niebieskawe, podbijają jeszcze ten kolor różu. A tutaj ta pomarańczowa jeżuwa. Tutaj obok jeżówki rozwija się supertunia bubblegum z sadzonki, którą pobrałam, kiedy zakupiłam po prostu kwiaty. Kawałek sobie odcięłam, włożyłam do ziemi i proszę, zaczyna się rozkrzewiać i rozrasta się tutaj. Opowiadałam Państwu o przetecznikach. No pięknie teraz są odsłonięte, ponieważ przycięłam szałwię. Tylko tyle z nich zostało. Krótko są przycięte. Może tak pokażę, jak dłonią to wygląda. O 5 cm mniej więcej. I tutaj kolejna supertunia. Ostróżki jeszcze kwitną, chociaż już część przycinam, tych bardziej przekwitniętych. Tu jeszcze groszki nie zaczęły kwiatków puszczać, dosyć późno zostały posadzone. No zobaczymy, czy zakwitną. I rzut na ściankę. Czyż nie jest piękna? W doniczkach pelargonie, w takim pięknym różu. I czekam jeszcze na dalię. Tutaj w tych doniczkach nie zakwitły mi. A siedząc tutaj, odpoczywając, można się posiłkować truskaweczką. Posadziłam w takich 2 doniczkach. Proszę, zobaczcie, jak cudnie. Ach, jeszcze podejdę do Angielki. Queen of Sweden. No jest piękna filiżaneczka. Bardzo ładna różyczka. Delikatny róż. Delikatnie pachnie.
No ale te płatki okrąglutkie, coś pięknego. No orlaja też tutaj się pięknie prezentuje. Na razie takie liche mam sadzonki, ale mam nadzieję, że tutaj się rozsieje i będzie jej więcej. I tam ostróżeczki kwitną. Może przybliżę Państwu. Och, jakie ładne. Takie kremowe, białe, jasno-różowe. A tak już centralna rabata prezentuje się w słońcu poranka. Część szałwi już wycięłam, część róż podcięłam, wycięłam te, które przekwitły. I tak to się prezentuje. Powiem Państwu, że z tego kąta bardzo lubię podziwiać ogród. No siedząc tutaj, słuchając jak owady pracują przy tych pięknych kwiatach. Pozdrawiam Państwa serdecznie.